I może ktoś będzie mi w stanie wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną eurowizyjną piosenkę z Australii. Zanim zaczniemy, jeszcze szybciutko przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa. No i przejdźmy już, kochani, do Australii. Australia wybrała wewnętrznie w tym roku swoją reprezentantkę i będzie nią Delta Goodrem z piosenką Eclipse. To jest dosyć duże nazwisko, więc mam także dosyć duże oczekiwania względem tej piosenki, a jeszcze większe oczekiwania względem tego utworu mam, widząc, że jest na 5. miejscu u bookmacherów do wygrania całej Eurowizji w tym roku. Więc spodziewam się, że będzie to coś wow. Nie słuchałam jeszcze tej piosenki, dlatego nie wiem za bardzo, czego się spodziewać. Słyszałam tylko, że jest to chyba ballada, z tego co kojarzę. Ale zanim reakcja, to szybko o tym, jak Australia radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. A z Australią, słuchajcie, bywa różnie. Na przykład od 2 lat nie było ich w ogóle w finałach, natomiast wcześniej przeważnie notowali całkiem niezłe wyniki. Często bywali w top 10. No i słuchajcie, sprawdźmy w takim razie, jak będzie w tym roku. Czy Australia wróci do finału? Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę z Australii. Chyba faktycznie ballada będzie. Na razie tak powoli się rozkręca. No jak to ballady w sumie. Nie wiem na razie, co o tym sądzę, powiem Wam. No jest refren. Ale nie wiem, to jest to, czym się wszyscy tak zachwycają? No nie wiem, no na mnie to nie robi jakiegoś wrażenia mega. Tutaj widzę, że się trochę rozkręciło, ale to jest takie, mam wrażenie, bardzo generyczne. Nie wiem. No nie wiem, no dla mnie tutaj nie ma jakiegoś szału. Żeby na 5. miejsce u booków? Trochę jestem zaskoczona. Bo spodziewałam się, że jak jest tak wysoko u bookmacherów, to że to będzie coś, co naprawdę mnie po prostu wyfifarafa z kapci. A tutaj mamy taką po prostu piosenkę poprawną, która, no nie wiem, no jakoś mnie nie porywa. Rozczarowana jestem. W sensie, bo wszyscy mi takiego smaka narobili. Australia, 5. u booków, wow, duże nazwisko, a tutaj, no nie wiem, jakiegoś takiego szału to ja tutaj nie czuję. Nudzi mnie to trochę. Bardzo takie mam wrażenie, to jest bezpieczne, generyczne. Nie, no jakieś takie to jest, nie wiem, no. Słuchajcie, jeżeli przed nagrywaniem widzę, że to jest 5. miejsce u bookmacherów, mamy dodatkowo jeszcze dosyć znane nazwisko z Australii, no to moje oczekiwania są duże. Tymczasem potem odpalam sobie piosenkę i słyszę taki bardzo poprawny i generyczny utwór i nie wiem,
o co tutaj chodzi. No chyba, że ci bookmacherzy po prostu uznali, że to może być bardzo, bardzo jury friendly i może dostać od jury dużo punktów, bo z tym się akurat zgodzę, że to jest coś, co jury podejrzewam, że będzie chętnie punktowało. Słuchajcie, kolokwialnie mówiąc, dupy mi to nie urwało, będę szczera, nie widzę powodu, żeby kłamać. Ja tej piosenki drugi raz z własnej woli, że tak powiem, sama z siebie sobie nie włączę prawdopodobnie. No chyba, że za jakiś czas okaże się, że to jednak mi kliknęło, ale nie wydaje mi się, żeby to był taki styl utworu, który mi z czasem będzie miał szansę kliknąć. No przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment. Nie wiem, trochę jestem zawiedziona, rozczarowana, nie czuję chyba tego fenomenu i w zasadzie nawet powiem Wam, że nie wiem, co więcej mogę tutaj powiedzieć o tej piosence, bo chyba bym się już powtarzała, więc może po prostu przejdę do oceny, która też nie będzie dla mnie łatwa, bo powiem Wam całkowicie szczerze, że ocena, która mi przychodzi do głowy, kiedy ja o tym pomyślę, to jest 2,5. Bo jeżeli chodzi o to, jak ja oceniam piosenki, to wydaje mi się, że trójka to byłoby trochę za dużo, bo na trójkę zazwyczaj oceniam piosenki, w których widzę jakiś taki potencjał, że może jeszcze mi kliknie, że no jest coś średnie, ale może się gdzieś tam jednak coś zmieni. A tutaj wydaje mi się, że chyba tak nie będzie, no może się mylę, dlatego zostanę przy być może kontrowersyjnej, ale subiektywnej ocenie 2,5 dla Australii. Jak Australii pójdzie z tym utworem na Eurowizji? Tutaj jestem bardzo, bardzo w kropce, bo widzę, że bookmacherzy są bardzo podnieceni tym utworem, a ja autentycznie w głębi serca mam wrażenie, że to nie zrobi jakiegoś wielkiego szału. W sensie, tak jak Wam powiedziałam, jury to jest jedna sprawa. Tutaj owszem, myślę, że sporo punktów może się pojawić, ale czy televoting aż tak bardzo to podniesie? No chyba, że po prostu ja czegoś tutaj nie rozumiem i czegoś nie czuję, co powinnam czuć. Przy tak różnych i oryginalnych piosenkach, na które będzie można w maju zagłosować, no nie wiem, no mi ciężko by było zagłosować na taką Australię, wiedząc, że mam o wiele bardziej oryginalne i emocjonujące propozycje. Dlatego dyplomatycznie podsumuję to w ten sposób, że wydaje mi się, że ten wynik wcale nie będzie aż tak dobry, jak to jest przewidywane w tej chwili. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać, co Wy myślicie. Może jest wśród Was ktoś, kto rozumie fenomen tej piosenki i może ktoś będzie mi w stanie wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Przypominam także o subskrypcjach, o łapkach w górę. No ale dobra, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.